Witajcie, to jest vlog Katowice Airport, w którym podsumujemy 2022 rok na pyrzowickim lotnisku. Nazywam się Piotr Adamczyk, jestem PR menadżerem Katowice Airport i gorąco zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Podsumowanie 2022 roku zaczniemy od statystyk ruchu pasażerskiego, szczególnie, że miniony rok przyniósł całej branży lotniczej ogrom świeżego powietrza i oddechu, ponieważ po 2 latach największego kryzysu w historii lotnictwa, który został wywołany przez pandemię koronawirusa, przewozy pasażerskie w 2022 roku zaczęły się odbudowywać, ale dla kontekstu warto przytoczyć historyczne, statystyczne dane. Otóż do tej pory w Pyrzowicach najlepszym był rok 2019, kiedy to zanotowaliśmy 4 840 000 podróżnych. No i przyszedł rok 2020, pandemia koronawirusa i zaledwie 1 440 000 pasażerów obsłużonych w Pyrzowicach. To tak jakbyśmy się z wynikiem cofnęli do 2006-2007 roku. Rok 2021 był niewiele lepszy, bo obsłużyliśmy 2 320 000 podróżnych. No i w końcu nadszedł rok 2022. W pierwszym kwartale tego minionego roku większość pandemicznych obostrzeń została zniesiona i przewozy pasażerskie wręcz wystrzeliły. Dzięki temu rok miniony mogliśmy zamknąć wynikiem 4 420 000 pasażerów obsłużonych w ruchu ogółem, a to jest 91% ruchu z rekordowego 2019 roku, kiedy to, przypominam, obsłużyliśmy 4 840 000 pasażerów. Jeśli chodzi o podział ruchu pasażerskiego na te dwa główne segmenty, czyli ruch regularny i ruch czarterowy, to w minionym roku w ruchu regularnym, czyli tym realizowanym przez linię lotniczą Wizz Air, Ryanair, Lufthansa, LOT oraz KLM obsłużyliśmy 2 400 000 podróżnych. W segmencie przewozów czarterowych, czyli realizowanym na zlecenie biur podróży, w którym to Pyrzowice od wielu lat są w gronie liderów w Polsce, po raz drugi w historii zanotowaliśmy 2 miliony obsłużonych podróżnych i zabrakło nam zaledwie 6 000 pasażerów do pobicia rekordu wszechczasów z roku 2019. W top 5 kierunków regularnych w 2022 roku zero zaskoczeń. Na pierwszym miejscu Dortmund, następnie 2 Londyny, Luton i Stansted, Kolonia Bonn oraz Eindhoven. W ruchu czarterowym także bez niespodzianek. Na pierwszym miejscu oczywiście turecka Antalya, następnie 2 kierunki egipskie, czyli Hurghada oraz Marsalam oraz 2 kierunki greckie, to jest Rodos i Heraklion. Najchętniej, jeśli chodzi o państwa, to podróżowaliśmy z Pyrzowic do Turcji. To zarówno rekord w ruchu czarterowym, jak i w ruchu ogółem, 564 000 pasażerów, a w ruchu regularnym właściwie bez zmian przez lata na pierwszym miejscu jest Wielka Brytania i podobnie było w roku 2022. Na kierunkach brytyjskich zanotowaliśmy równe 500 000 podróżnych. Jeśli chodzi o prognozę na rok 2023, to spodziewamy się, że z siatki połączeń regularnych i czarterowych Katowice Airport po raz pierwszy w historii portu skorzysta ponad 5 milionów podróżnych. Katowice Airport to oczywiście nie tylko obsługa przewozów pasażerskich, ale także komercyjnego cargo lotniczego. I w tym segmencie w 2022 roku zanotowaliśmy rekordowy wynik. Po raz pierwszy w historii przez pyrzowicką strefę cargo przeszło ponad 40 000 ton frachtu lotniczego, dokładnie 40 646 ton. To jest o 8542 tony więcej niż w roku 2021, co daje nam jakieś 26% wzrostu. Jest to najlepszy wynik w historii pyrzowickiego lotniska. Tym samym umacnia Katowice Airport na pozycji niekwestionowanego lidera w segmencie obsługi komercyjnego cargo lotniczego w gronie 13 polskich portów regionalnych. Tutaj warto zwrócić uwagę, że na przestrzeni 2 ostatnich lat obsługa frachtu lotniczego w Katowice Airport
wzrosła dwukrotnie. W 2020 roku zanotowaliśmy nieco ponad 20 tysięcy ton cargo lotniczego, a w 2022 już ponad 40 tysięcy ton. Jeśli chodzi o liczbę startów i lądowań frachtowców, to w roku 2022 zanotowaliśmy 4707. Nasza aktualna prognoza na 2023 rok, jeśli chodzi o segment cargo, przewiduje stabilizację przewozów na poziomie około 40 tysięcy ton, a to ze względu na trudną sytuację ekonomiczno-geopolityczną na świecie, ale w takim średnim okresie spodziewamy się kolejnych wzrostów, dlatego też przygotowujemy się do budowy drugiego terminalu towarowego. W 2022 roku Katowice Airport przypadła rola, której nigdy wcześniej nie odgrywaliśmy. Otóż po 24 lutego 2022 roku, kiedy to Federacja Rosyjska zbrojnie zaatakowała niepodległą i suwerenną Ukrainę, Pyrzowice zaczęły pełnić rolę hubu humanitarnego. W pierwszym miesiącu konfliktu z Katowice Airport odlatywały rejsy repatriacyjne z obywatelami różnych państw, którzy w momencie rosyjskiej agresji znajdowali się na terytorium Ukrainy i drogą lądową ewakuowali się do Polski. W tym gronie dominowały osoby legitymujące się paszportem Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Kazachstanu, ale także Iranu czy też Egiptu. Łącznie z Pyrzowic do swoich ojczyzn odleciało 8529 osób, w tym 279 dzieci poniżej 2 roku życia. Nieco ponad 2 tygodnie od rozpoczęcia konfliktu w Katowice Airport wylądował pierwszy frachtowiec z pomocą humanitarną dla mieszkańców Ukrainy. Na pokładach samolotów lądujących na naszym lotnisku znajdowała się m.in. wysokoenergetyczna żywność, koce, materace, łóżka polowe, a w jednym z transportów znalazło się nawet 20 cywilnych ambulansów. Rejsy realizowane były na zlecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych, rządów poszczególnych państw, m.in. Kazachstanu, Uzbekistanu czy też Islandii, a także na zlecenie jednej z amerykańskich ewangelickich organizacji humanitarnych. W minionym roku samoloty z pomocą humanitarną dla mieszkańców Ukrainy lądowały w Katowice Airport prawie 50 razy. Więcej na temat przelotów z pomocą humanitarną dla mieszkańców Ukrainy opowiadam we vlogu z podsumowaniem wizyt ciekawych samolotów w Katowice Airport w 2022 roku. Link do tego materiału wyświetla się Wam u góry. Pomimo tego, że w latach 2020-2021 branżę lotniczą na całym świecie dotknął największy kryzys w historii lotnictwa i nie ominął także Katowice Airport, to nie zaprzestaliśmy kluczowych dla rozwoju pyrzowickiego lotniska inwestycji i rok 2022 przyniósł tego owoce, ponieważ właśnie w tym roku zakończyliśmy 2 duże projekty inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w trakcie pandemii. Obydwa były związane z rozbudową bazy do obsługi technicznej samolotów. W kwietniu 2022 roku zakończyliśmy pierwsze z 2 zadań związanych z rozbudową bazy do obsługi technicznej samolotów. To jest zakończyliśmy budowę dużej płyty postojowej, przedhangarowej o powierzchni prawie 6,5 hektara z 9 stanowiskami dla samolotów wielkości Airbusa A320, Boeinga 737, czyli to są samoloty kodu C. Dzięki tej inwestycji liczba stanowisk postojowych dla samolotów kodu C w Pyrzowicach wzrosła z 37 do 46. Koszt inwestycji to 51 milionów złotych brutto, a głównym wykonawcą była firma Silesia Invest. Drugim zadaniem związanym z rozbudową bazy do obsługi technicznej samolotów w Pyrzowicach była budowa 3. hangaru. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w drugim kwartale 2021 roku i trwało dokładnie 12 miesięcy, a obiekt do użytkowania oddaliśmy w lipcu 2022 roku. Generalnym wykonawcą była firma Promus Ruda Śląska, a nowy hangar jest największym tego typu obiektem, jaki do tej pory powstał na pyrzowickim lotnisku. Ma ponad 9200 m2 powierzchni i około 122 tysięcy m3 kubatury. Wysokość tego obiektu to 17 metrów 60 cm, a główna czteroskrzydłowa brama ma aż 88 metrów długości.
Sercem obiektu są dwie zatoki serwisowe. W każdej z nich zmieści się samolot wielkości Airbusa A321neo. Oprócz tego w obiekcie znajdują się liczne magazyny, narzędziownie, warsztaty, np. kompozytownia, malarnia. Całość uzupełnia rozwinięte zaplecze socjalne oraz biurowe. Najemcą nowego hangaru została linia lotnicza Wizz Air, dla której w tym obiekcie pracuje polska firma specjalizująca się w obsłudze technicznej samolotów, czyli LS Technics. W 2022 roku trwał także pierwszy etap przebudowy układu drogowego przy i na terenie lotniska imienia Wojciecha Korfantego. W ramach przedsięwzięcia powstaje bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej nr 182 z drogą wojewódzką nr 913. Na północ od skrzyżowania wybudowano już drugie rondo, z którego ruch kołowy rozprowadzany będzie do poszczególnych stref lotniska, na zachód do strefy obsługi ruchu pasażerskiego, a na wschód do strefy MRO, czyli do strefy obsługi technicznej samolotów oraz do strefy cargo. W przebudowę układu drogowego przy Katowice Airport zaangażowane są trzy podmioty. To po pierwsze Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, PKP PLK oraz Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, czyli firma zarządzająca pyrzowickim lotniskiem. Pierwszy etap przebudowy układu drogowego ma się zakończyć w połowie 2023 roku. W 2022 roku pyrzowickie lotnisko potwierdziło swój potencjał w zakresie obsługi dalekodystansowych, bezpośrednich połączeń czarterowych, ponieważ w sezonie zima 2022-2023 biura podróży zaproponowały swoim klientom z wylotem z Katowice Airport aż 6 bezpośrednich połączeń czarterowych obsługiwanych Boeingiem 787-8 Dreamliner polskich linii lotniczych LOT. I tak w sezonie zimowym 2022-2023 polskie linie lotnicze LOT na zlecenie Rainbow Tours latają z Pyrzowic po pierwsze do Puerto Platy w Dominikanie, Cancun w Meksyku, Varadero na Kubie, a także do Phuket oraz Bangkoku w Tajlandii. Ponadto na zlecenie biur podróży Coral Travel oraz TUI Polska LOT lata bezpośrednio z Pyrzowic do Punta Cany w Dominikanie. Pomimo tego, że rok 2022 był bardzo trudny i wymagający dla całej branży lotniczej, to wiązał się także z szeregiem dobrych informacji. Po pierwsze, jeśli chodzi o Pyrzowice, to dynamiczna odbudowa przewozów pasażerskich, to także świetny wynik, jeśli chodzi o cargo lotnicze, a na koniec roku taka wisienka na tym torcie odbudowy ruchu, informacja o tym, że tureckie narodowe linie lotnicze Turkish Airlines uruchomią bezpośrednie połączenie z Pyrzowic do Stambułu. Pierwszy rejs na tej trasie zaplanowano na 3 marca 2023 roku. Początkowo połączenie realizowane będzie 5 razy w tygodniu, to jest w poniedziałek, środę, czwartek, piątek i sobotę, a docelowo realizowane będzie codziennie. Turkish Airlines to linia założona w 1933 roku. Obecnie dysponuje flotą prawie 400 samolotów, zarówno pasażerskich, jak i towarowych. Operuje do prawie 350 lotnisk na całym świecie, położonych w 129 państwach. W 2019 roku, czyli ostatnim roku przed pandemicznym kryzysem branży lotniczej, Turkish Airlines przewiózł na pokładach swoich samolotów 74 miliony pasażerów. I to by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie 2022 roku w Katowice Airport. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego materiału, to zadajcie je proszę w komentarzach poniżej, a my postaramy się na nie merytorycznie odpowiedzieć. Jak zawsze gorąco zachęcam do subskrybowania kanału Pyrzowickiego Lotniska na YouTubie, koniecznie z dzwoneczkiem, bo dzięki temu będziecie dostawali powiadomienia o nowych materiałach, które dosyć regularnie staramy się tutaj publikować. My widzimy się w kolejnym odcinku, a tymczasem mówię Wam do widzenia i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Cześć!